Jeśli zapytasz turystę, z czym kojarzy mu się Londyn, to pewnie powie Big Ben, czerwone autobusy, puby, pałac Buckingham i niepowtarzalna atmosfera tego miasta. I trudno mu się dziwić. Problem tylko w tym, że turysta przyjeżdża tutaj na kilka dni. A co, jeśli spędzisz tu nie kilka dni, a 20 lat? Nagle okazuje się, że atrakcje stają się codziennością, a wielkie wydarzenia, na które ludzie przylatują z drugiego końca świata, nagle zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. Ja po 20 latach mieszkania w Londynie zauważyłem rzeczy, które turyści wprost uwielbiają, a miejscowi najchętniej omijaliby szerokim łukiem, mówiąc oględnie. Przez ponad 2 dekady mieszkania w brytyjskiej stolicy zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Im dłużej tu mieszkasz, tym bardziej zaczynasz patrzeć na to miasto inaczej, bo to, co dla turysty jest atrakcją, dla mieszkańca jest zwykłą codziennością, a niekiedy nawet przekleństwem. W dzisiejszym filmie pokażę Ci kilka takich przykładów, od tych najbardziej oczywistych, które kojarzy każdy turysta, po te najmniej oczekiwane, a na końcu mały bonus dla wytrwałych, bo Londyn, do którego przyjeżdżasz na weekend, i Londyn, w którym spędzasz 20 lat, to czasami dwa zupełnie różne miasta. Wyobraź sobie, że przyjeżdżasz po raz pierwszy do Londynu, wychodzisz z lotniska, idziesz na stację, kupujesz bilet, potem zjeżdżasz schodami ruchomymi i nagle słyszysz ten słynny londyński charakterystyczny komunikat Mind the gap. I już za chwilę będziesz jechać londyńskim metrem, czyli tym, które jest najstarsze, bo powstało już dobre 1,5 wieku temu, czyli w czasach, kiedy w wielu krajach ludzie przemieszczali się jeszcze końmi i bryczką. I nic dziwnego, że dla wielu turystów przejażdżka londyńskim metrem sama w sobie już jest atrakcją, no choćby z tego względu, że wielu z tych turystów nie ma na co dzień metra. I szczerze mówiąc, ja to rozumiem. Problem tylko zaczyna się wtedy, kiedy przestajesz być turystą, bo jak mieszkasz w Londynie, to metro nie jest już dla ciebie zabytkiem techniki, tylko zwykłym środkiem lokomocji, takim jak, nie wiem, samochód, autobus, pociąg czy tramwaj. I ty na pewno nie będziesz pamiętać swojego pierwszego Mind the Gap, no bo do czego ci to potrzebne? Ale za to będziesz pamiętać poranek, w którym spóźniłeś się do pracy, bo była awaria sygnału. Albo będziesz pamiętać dzień, w którym zamknięto całą linię, bo wybuchł pożar. Ewentualnie będziesz pamiętać tydzień, w którym 3 razy wróciłeś do domu później niż zwykle, no bo też coś tam się wydarzyło. Ale już sam szczyt szczytów następuje wtedy, kiedy jakiegoś poranka próbujesz zdążyć do pracy, a masz przed sobą grupę niesfornych turystów, którzy na chama próbują wcisnąć się do wagonów. No mniej więcej tak samo jak te podmioty domyślne, o których już na kanale mówiłem. I wtedy też zaczynasz rozumieć, że wielu Londyńczyków ma z metrem relację przypominającą stare dobre małżeństwo. Czyli jest przyzwyczajenie, jest nawet szacunek, ale o zachwycie już dawno nie ma mowy. I to jest dopiero pierwsza z tych kilku atrakcji, których mieszkańcy mają serdecznie dosyć. A przy okazji, jeśli nie wiesz, co to są londyńskie podmioty domyślne i chciałbyś się dowiedzieć, jakie inne rzeczy potrafią wkurzyć w Londynie turystę, zapraszam na mój poprzedni film, link w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. Co widzisz, gdy otwierasz Instagrama i wpisujesz hasło Londyn? Jestem przekonany, że obok wielu różnych widoków pojawią się Oxford Street, Camden Town i Notting Hill. Jestem przekonany, że wielu turystów chce pojechać w tamte miejsca, zrobić zdjęcie, kupić pamiątkę, czy po prostu poczuć atmosferę tamtej okolicy. I ja to rozumiem, bo Oxford Street to jedna z najbardziej znanych ulic handlowych na świecie. Camden Town kojarzy się z muzyką, alternatywną kulturą i słynnym marketem, który ja nazywam europejską stolicą t-shirtów. Tak nawiasem mówiąc, jest też i światowa stolica t-shirtów, która znajduje się na Manhattanie, ale to tylko moja opinia. No i jest jeszcze Notting Hill ze swoimi malowniczymi uliczkami i domami, które miejscami przypomina plan filmowy. I tak, dla wielu turystów te miejsca to jest obowiązkowy punkt programu. Tylko że jak tam mieszkasz, to masz troszkę inne rzeczy na głowie, bo Londyńczyk nie będzie jechał na Oxford Street po przygodę, tylko raczej dlatego, że musi. To może być praca, jakieś spotkanie albo konkretna sprawa. I wtedy zamiast niepowtarzalnego klimatu miasta, on widzi hałas, tłum i korki. A jeśli tam pracujesz i kończysz pracę w okolicach 17, to masz podwójnego pecha, bo wtedy pół dzielnicy kończy pracę i wszyscy chcą się dostać do domu, a tłok jest wtedy tak wielki, że pobliska stacja Oxford Street musi zostać zamknięta. Tak samo Camden Town. Dla turystów to może być idealne miejsce na weekendowy wypad, ale dla mieszkańców już niekoniecznie, bo jeśli tam mieszkasz, to też niekoniecznie na Camden będziesz widział idealną okazję na fajny weekend, tylko będziesz widział wszędobylskie
wielkie tłumy, hałas i niekończące się korki. A Notting Hill? Wyobraź sobie, że mieszkasz w jednym z domków na Notting Hill i codziennie widzisz turystów robiących sobie zdjęcie twoich drzwi tylko i wyłącznie dlatego, że są ładniejsze od sąsiednich. Jeszcze tylko tego brakowało, aby ktoś ci szukał Hugh Granta albo Misia Paddingtona. I te 3 miejsca chyba najlepiej pokazują różnicę w podejściu turysty od mieszkańca, bo turysta przyjeżdża tam na chwilę po wspomnienia, a mieszkaniec to raczej tam jedzie, jeśli musi, ewentualnie omija szerokim łukiem, jeśli się da, bo on ma życie, plany i obowiązki, podczas gdy turysta jest na urlopie i wypoczywa. A przy okazji, jeśli ty wybierasz się wkrótce do Londynu i nie chcesz przepłacić, nagrałem na ten temat osobny film, a linka do niego znajdziesz tam, gdzie zwykle, czyli w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. Zanim przejdziemy dalej, krótka autopromocja. Jeśli wybierasz się wkrótce na wyspy, zwłaszcza pierwszy raz, koniecznie zajrzyj do bezpłatnego informatora pod tytułem Podróż do UK, co należy wiedzieć. W nim znajdziesz konkretne informacje, sprawdzone linki i kilka innych rzeczy, dzięki którym oszczędzisz swój czas, nerwy i pieniądze. W razie czego linka masz tam, gdzie zwykle, czyli na dole w opisie, w przypiętym komentarzu i w rogu ekranu. A jeśli podoba Ci się mój kanał i chcesz więcej wyspiarskich treści, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba i w dzwona. Poza tym, jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, możesz postawić mi wirtualną kawę, a ja w zamian umieszczę Twoje imię i nazwisko w kolejnych filmach, w razie czego linka również umieszczam na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. Z góry dzięki za Twoje wsparcie, a my wracamy do tematu. Wyobraź sobie, że spędzasz w Londynie Sylwestra. Stoisz nad Tamizą, wokoło ciebie są już tysiące, jak nie dziesiątki czy setki tysięcy ludzi, a w tle jest Big Ben, London Eye i jedna z najbardziej rozpoznawalnych panoram świata. Za chwilę rozpoczyna się odliczanie, a zaraz potem huk fajerwerków, muzyka, szał radości i ludzie świętujący nadejście nowego roku. Brzmi jak niezapomniana przygoda, nieprawdaż? I właśnie z tego powodu do Londynu co roku przylatują setki tysięcy turystów. To nie musi być Sylwester. To może być królewska parada, demonstracje, koncerty, maratony, czy wszelkie inne imprezy masowe, które przyciągają tutaj ludzi z całego świata. Bo jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to dla ciebie jest to atrakcja życia i będziesz to jeszcze wspominał przez bardzo długi czas. Ale jeśli mieszkasz w Londynie, to możesz patrzeć na sprawę z troszkę innej perspektywy. Zanim zobaczysz fajerwerki, zobaczysz zamknięte ulice, barierki, tłumy, przepełnione metro i niekończące się korki. A jeśli jeszcze mieszkasz w okolicach centrum, to dodatkowo będziesz mieć hałas po zakończeniu samego wydarzenia. Bo jeśli Arsenal, Tottenham czy Chelsea grają w europejskich pucharach, na stacjach metra masz ścisk i hałas parę godzin przed i parę godzin po zakończeniu meczu. Podobnie jest przy królewskich uroczystościach, paradach, demonstracjach i wszelkich innych masówkach. I coś, co dla turysty jest wyjątkowym świętem, bo może to przeżyć tylko i wyłącznie raz w swoim życiu, dla wielu Londyńczyków może być najzwyczajniej w świecie przekleństwem. I założę się, że wielu Londyńczyków, gdyby mogło, uciekłoby gdziekolwiek, byle tylko nie było tego wszędobylskiego hałasu, tłumów i korków. No ale z drugiej strony, czy ktoś zna miejsce, gdzie w Sylwestra nie ma fajerwerków? Czekam na wpisy w komentarzach. Jeden z powodów, dla którego turyści odwiedzają Londyn, to tak zwany czynnik multikulti. Bo wyobraź sobie, że jednego dnia możesz zjeść śniadanie w polskiej piekarni, potem obiad w hinduskiej restauracji, a na koniec dnia kolację zjesz w Chinatown. Bo na jednej ulicy usłyszysz kilkadziesiąt różnych języków, a czasem wystarczy przejść jedną przecznicę, aby odnieść wrażenie, że nagle znalazłeś się w innym kraju. I właśnie z tego powodu wielu turystów uwielbia Londyn. Bo umówmy się, że niewiele jest takich miejsc na świecie, gdzie tyle narodowości, języków, kultur, zwyczajów i obyczajów spotyka się na tak względnie małej przestrzeni. Dla odwiedzających to coś fascynującego, taka możliwość zobaczenia świata bez opuszczania jednego miasta. Ale jeśli ty mieszkasz w Londynie, to zaczynasz patrzeć na to zjawisko z zupełnie innej perspektywy. Pamiętam taką sytuację z 2014 roku, gdy mieszkałem w okolicach Finsbury Park, a w tej okolicy mieszka dosyć sporo muzułmanów. Wtedy w Brazylii trwały Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a reprezentacja Algierii sensacyjnie awansowała do fazy pucharowej. Dla Algierczyków to był historyczny moment i trudno się temu dziwić. Problem jednak polegał na tym, że zaraz po zakończeniu meczu rozpoczęło się
się świętowanie i ono trwało, i trwało, i trwało. Bo to nie tylko Algierczycy, ale cała muzułmańska brać balowała tak, jakby nie było jutra. A ja z kolei przy zamkniętych oknach, zasłoniętych zasłonach i wszelkich innych możliwych sposobach, aby odciąć się od hałasu, próbowałem po prostu zasnąć. Zdaję sobie sprawę, że dla balujących muzułmanów to był prawdopodobnie jeden z historycznych momentów w ich całym życiu i oni bawili się tak, jakby nie było jutra, tylko że dla mnie jutro jak najbardziej było, mało tego rozpoczynało się o 6 rano, a ja w żaden sposób nie mogłem zasnąć. Turysta, który wpadnie tutaj na weekend, zobaczy pół świata w pigułce i będzie miał w co wspominać. Ale z drugiej strony, jak mi ktoś robi raban pod oknem o 1 w nocy, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, czy to jest Hiszpan, Arab, czy Ozzy, czy jakakolwiek inna narodowość. Ja po prostu chcę się wyspać. I tyle. A przy okazji w następnej rundzie Algierczycy trafili na Niemców i balanga się skończyła. Tyle w temacie. Skoro już tu jesteś, w ramach bonusu dla wytrwałych opowiem Ci jeszcze jedną historię, która moim zdaniem idealnie pokazuje, jak różnie można przeżywać dokładnie to samo wydarzenie. Był listopad 2007 roku, a na stadionie Wembley Anglia grała z Chorwacją decydujący mecz o wejście do Mistrzostw Europy. I o ile Chorwatom wystarczał remis, Anglicy stali pod ścianą i nie mieli wyjścia. Musieli wygrać, bo w końcu mówimy o kraju, który jest uznawany za ojczyznę futbolu, a piłka nożna jest traktowana niemal jak religia. Tyle, że tamtego wieczoru nic praktycznie nie poszło zgodnie z planem, bo Anglicy już po kwadransie przegrywali 0-2. Potem, co prawda, próbowali wrócić jeszcze do gry, ale ostatecznie przegrali 3-2 i sensacyjnie odpadli. Dla tysięcy kibiców to był prawdopodobnie jeden z najgorszych wieczorów, jakie przeżyli w swoim życiu, no ale nie dla wszystkich, bo o ile Anglicy przeżywali sportową katastrofę i bluzgali na czym tylko świat stoi, w tym samym czasie Chorwaci wprost przeciwnie. Oni świętowali jeden z największych sukcesów w swojej historii i dla nich to był wieczór marzeń. Ale przegrany mecz Anglików to nie był finał całej historii. Potem było jeszcze ciekawiej, bo po meczu kibice angielscy po wyjściu ze stadionu w drodze do pobliskiej stacji metra Wembley Park zostali zatrzymani w tunelu na dobre 45 minut. Czyli nie dość, że przez 90 minut zobaczyli klapę własnej drużyny narodowej, to jeszcze przez kolejne 45 musieli stać w tunelu, a wszystko dlatego, że lało wtedy jak z cebra i to tak bardzo, że stacja metra została zalana i wielu kibiców przez długi czas nie mogło się ruszyć z miejsca, a tym bardziej wrócić do domów. I właśnie wtedy dotarło do mnie coś bardzo prostego, że Londyn jest miastem, w którym każdego dnia ktoś przeżywa najlepszy dzień swojego życia, podczas gdy ktoś inny najchętniej wymazałby ten sam dzień z własnej pamięci. I między innymi właśnie dlatego od wielu lat Londyn fascynuje tak wielu ludzi z całego świata, a z drugiej strony doprowadza do szału tych, którzy w nim mieszkają. Chyba właśnie dlatego ja nadal tu mieszkam po ponad 20 latach, bo to miasto wciąż potrafi wywoływać we mnie skrajne emocje. A teraz ty, drogi widzu, powiedz mi, po której jesteś stronie? Turysty czy mieszkańca? I czy Londyn cię zachwyca, a może wkurza? Daj koniecznie znać w komentarzu, będę wdzięczny. I tradycyjnie, jeśli podobał Ci się film i kanał, nie zapomnij dać łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwona. Tak w ogóle dzięki za oglądanie do końca i ewentualne wsparcie. Pozdrawiam serdecznie i do zabaw wkrótce. Cheers!